actions are never honest. Attacking any track, I am the baddest that ever follow. My tracks and even Madonna fantastic, deserve a scholarship. And honestly, I don't really have anything to say. I'm going through a dilemma, now I'm feeling kinda fake. Got so many things that's happening, going on in my brain. And now I'm going insane, and now I feel it's a shame. And now I know it's the same, with love it in the game. It's power in the pain, and I don't know what to say. For hours I feel the ache, for hours throughout the day. There's a lot of people doing it, a lot of people ain't. Sometimes I wanna go, sometimes I wanna stay. Sometimes I wanna get up, and times I wanna wait. But I'll never ever leave your mind forever stay. So I'll just let it breathe. Don't call it a no. Step right over and watch me put it down. Step right over and watch me put it down, down on the ground. 'Cause you know I got it going on. S to the I to the M to the P. S to the I to the M to the P. If your pockets are empty, get a cash in hand. S to the I to the M to the P. If you lose your hair, get yourself some plans. If you're wrestling the bands, then you ain't got a chance. Oh, look, the funny just rages and rants. Ain't about love, ain't about romance. I got squirrels in the pants. Mindful in your soul.
członek Yakuzy Bartki. W tegorocznym zestawieniu topki polskich graczy zajął jak najbardziej zasłużone 15 miejsce. W jego skillset wpisuje się niesamowita prędkość, dzięki czemu mapy z bardzo wysokim BPM, jak i streamowe hardrocki to dla niego nic trudnego. Bartki był o krok do dostania się do polskiej kadry OWC 2020, lecz rozstrzygające kwalifikacje zadecydowały, że Aldroach zajmie to miejsce zamiast niego. Warto również wspomnieć, że ma najlepsze accuracy na rankingach takich map jak Meltdown z DT i Shiran z HR. Wierzę, że w następnym roku zdobędzie jeszcze więcej zjawiskowych skorów i w końcu dostanie się do polskiej kadry OWC, od której nie dzieliło go dużo. Definitywnie odkrycie roku. W 2020 Larox pomimo swojego młodego wieku znacznie zimprowował i pokazał, na co go stać, wygrywając 2 badże turniejowe, stając się do polskiej drużyny na 4WC, czy też krótko potem wbijając 3-digit. Larox może zagrać dosłownie każdy typ mapy. Charakteryzuje go stabilny aim i niesamowity reading, więc jest dobry na wymagających techach i gimmickach. Jego ulubionym modem jest Hidden, na którym czuje się pewnie, dlatego bierze go praktycznie zawsze. Jest consistent, dzięki czemu osiąga bardzo dobre wyniki. Larox to gracz z potencjałem, który w przyszłości może pokazać, na co go naprawdę stać. Na 13 miejscu plasuje się BMG, wcześniej znany jako Bartek Run 456. Bartek kojarzony jest przede wszystkim ze swoim nadzwyczajnym aimem na myszce, co pokazują takie play jak pierwsze FC bez touch device na Witch's Doctor, czy też pierwsze miejsce z Hidden na Toxicity. Poza aimem BMG gra bardzo dobrze mapy techniczne czy też alternate, na których może konkurować z najlepszymi graczami na świecie. Z pewnością BMG ma jeszcze wiele do pokazania i na to właśnie czekam w 2021 roku. Dwunaste miejsce zajmuje naczelny polski farmer i koneser AR-11 Wamchi. Gracz ten charakteryzuje się niesamowitym aimem, który pozwala mu trafiać najcięższe jumpy z HD DTHR kosztem nieco gorszego AK. Skillset ten umożliwia mu rywalizację w rankingu światowym z najlepszymi na świecie. Myślę, że każdy by się zgodził, że Wamchi zdecydowanie należy do grupy ludzi, którzy cenią sobie szybkość ponad precyzję. W 2020 roku nie było o nim już tak głośno jak w roku poprzednim, kiedy to chwilowo wyprzedził Rafisa. Mimo znikomej aktywności dalej był w stanie robić imponujące wyniki i wciąż ma miano jednego z najlepszych freemod playerów w Polsce. Aldroach to nowe imię na liście polskich top graczy. W 2019 praktycznie nikt o nim nie słyszał, natomiast w 2020 udało mu się zagrać dla reprezentacji Polski na OWC. Jego najmocniejszymi stronami są Speed oraz DT, co pozwoliło mu przejść tryouty dla reprezentacji Polski, a mapy powyżej 270 BPM, takie jak BS Power Explosion, nie są dla niego żadne problemy. Aldroach jest bardzo obiecującym zawodnikiem i warto obserwować jego i jego osiągnięcia w 2021, bo to z pewnością dopiero początek jego kariery.
Na miejscu 10 mamy gracza o pseudonimie Blade69. Znany jest on ze swoich świetnych wyników na konsystencji, starych i technicznych aimowo mapach. Jeżeli miałbym wymienić, jakie umiejętności tego gracza błyszczą najbardziej, powiedziałbym, że jest on świetny w kontrolowaniu aima na mapach pokroju Buried in the Sand, lecz również spory spacing na streamach nie sprawia mu problemów, co udowodnił swoim zagraniem na mapie Sacred Bones Riot. Warte wspomnienia jest też jego konsystencji, dzięki któremu nie ma on większego problemu ze stawianiem świetnych wyników na mapach, które śmiało można nazwać maratonami. Blade jest wyśmienitym graczem turniejowym, posiada on na swoim koncie już 2 badże uzyskane za osiągnięcie pierwszego miejsca w takich turniejach jak Konioch Cup 2 Division 2 oraz Osu Caterpillar Cup Spin-Off. Jest on na pewno dużą figurą w polskiej społeczności Osu. Cieszę się więc, że miałem szansę skomentować jego poczynania w roku 2020. Kończąc już, życzę Ci Blade dalszych sukcesów, jeszcze wyższego miejsca w następnym roku, być może również przyszłego awansu do polskiego składu OWC i pozdrawiam cieplutko z rodzinką. Lot Trail. Twoja stara, znany również jako Sprayed, uplasował się w tegorocznym głosowaniu na miejscu 9. W 2020 zaliczył swój debiut na OWC, reprezentując Polskę po raz pierwszy. Swój skillset opiera na niesamowitej staminie, szybkich palcach i ich kontroli, co przekłada się na topowe ACC na bardzo wymagających mapach. Jest znany przede wszystkim ze swoich skorów na Double Time'ie, Hard Rocku oraz na No-Modzie. Mimo że gra w Osu coraz rzadziej, wciąż potrafi udowodnić swoją wartość. I miejmy nadzieję, że w 2021 zaprezentuje nam coraz więcej niebywałych zagrań. Na miejscu 8 zobaczymy gracza już legendarnego dla polskiego community. Jednak nie trzeba go nikomu przedstawiać, ponieważ każdy go widział, albo chociaż kojarzył z topek, ze score farmingu oraz z bycia reprezentantem Polski na OWC. Jest nim nie kto inny jak Łabów Wolf. Tak samo jak w ubiegłym roku nie grał za dużo. Jednak jak to on, wrócił do gry na jakiś raz oraz zdobył wiele unikalnych playów, takich jak pierwsze Freemode FC na Crazy Motorcycle Chase, pierwsze FC na Vaccine and Wandering oraz pierwsze FC na Kumikyoku Niko Douga. Osiągnął on również 12 000 SS ranków, 8 milionów obejrzanych powtórek, gdzie obecnie jest to rekord u graczy oraz 6000 godzin playtime'u. Nie zabrakło u niego turniejów takich jak OWC czy drugi Konioch Cup, gdzie w pierwszej dywizji wygrał swój 9. badge. Pojawił się on nawet na polskim podwórku turniejowym, biorąc udział w BDT. Dzięki czemu pokazał, że dalej jest jeden z lepszych zawodników turniejowych, nawet jak nie jest zbytnio aktywny w grze. Na 7. miejscu znajduje się nie kto inny jak twój stary. Oczywiście mam na myśli polskiego gracza znanego również pod pseudonimem Michny. Twój stary posiada bezkonkurencyjną konsystencję i świetną umiejętność readingu. Nieważne czy jest to AR5 czy AR10, on i tak wykorzystuje pełny potencjał swojego świetnego aima.
Udowodnił to podczas swojego drugiego występu na OWC dla polskiej drużyny. Do innych osiągnięć turniejowych twojego starego można zaliczyć zwycięstwo w polskim turnieju SHT5, na którym wygrał swojego 4. badge. Demo is a very versatile player who's known for his exceptionally fast single tapping ability and his precision, leading him to set unique scores that are often unmatched, such as his hidden DTFC on Bad Karma, DTFC on Sunset Teacup, the first 3-mod FC on Cocaine, and an FC on Crazy Motorcycle Chase 3-mod, where he even sniped Wob with Wolf. His speed is also very high level, as shown by his Snow Goose play, where he FC'd the 300 BPM stream part with very few 100s. Demo is also a very good tournament player, as shown by his performance in 3WC earlier in the year, and in 2019's OWC. Unfortunately, he was unable to play in OWC this year due to some mishaps with the staff, but I hope to see him back next year so he can showcase his skill once again. Overall, it was a very good year for Demo, and I hope to see many more unique scores from him in the future. Hej, siema. Posłuchajcie. Tej zajmuje 42 miejsce na świecie oraz 3 miejsce w rankingu krajowym, co czyni go czołowym dyszkowcem Polski. Charakteryzuje go niesamowity aim, reading wysokiego AR, wiele skorów na R11 mapach oraz niezrównane ACC. Wyniki takie jak 1 setka, 1 miejsce na Necrofantazji HDDT, którą ostatecznie FCnął z 99,3% za 830 pp, są doskonałym wyznacznikiem możliwości tego gracza. Gra głównie DT, jednak ma także skory z hardrockiem, np. FC na First Stormie oraz Snowmod, FC na Snowdrive'ie. Mam nadzieję, że w 2021 roku zobaczymy jeszcze więcej Deiza, być może nawet na AWC. Pozdro i powodzenia! Może i nie jest pierwszy w zestawieniu, ale jego wkład w rozwój polskiej siły w OSU jest ogromny. Najlepszy występ na polskich tryoutach do OWC, gdzie już po pierwszej mapie miał zapewniony awans. Niebywałe consistency, hard rock z kosmosu, a wisienką na torcie jest jego własna córka, którą przeszkala na jednostkę absolutną do zniszczenia sceny OSU. Predykcja na rok 2029 dla Ciebie, Mastaż. Top 4 Polski. Mastaż, Twój stary, Twoja stara i Twoja córka. Kolejność chyba oczywista.
Jeszcze jest jeden cel. Jeszcze jest pierwsze miejsce na Kecaku. To jest bardzo ważne. A co to jest pierwsze miejsce na Kecaku, bo nie wiem. Bartek! Ty chyba jesteś szalony? Jak ty to robisz? Bartek w tym roku grał niesamowicie. Nie tylko pokazał swoją prędkość na wielu starych mapach, ale także swój nieprawdopodobnie wszechstronny styl gry. Może i trochę zwolnił pod koniec roku, ale to nie ma znaczenia. Dzięki FC na Ridori, meaning happy time. I wielu niezliczonych szybkich pierwszych miejscach ten gość jest jednym z najszybszych graczy, jakiś Polska ma do zaoferowania. Jego niesamowite występy w turniejach takich jak Corsairs, Speed Cup i wielu innych dowodzą, że jest najlepszym graczem turniejowym w Polsce. Polska górą! Rafcior 500, jak co roku, pokazuje, że zasługuje na miejsce w czołówce Polski. Czy jego forma mimo wieku emerytalnego upadła? Nic bardziej mylnego, ponieważ w tym roku osiągnął on wiele ekscytujących skorów, a w tym swój nowy top play. Jego palce nie doświadczyły jeszcze reumatyzmu, co za tym idzie, raczej nie zawiedzie nas w kolejnym roku, a może i nawet zaskoczy, bardziej niż nam się wydaje. Myślę, że nie obrazi się, jeśli powiem z czystym sumieniem, że Karpiak to jest jednak bestia, jakich mało.
I remember picking Marek for my team in Konyo Cup 2 and having a lot of people question my decision, but when he and I both reached winners finals of Nick's Summer Tour, I'd like to think I was proven right. This guy is a monster, both in tournaments and in solo play, capable of setting pretty much any score he wants to. His technical prowess is especially impressive, setting scores that stand the test of time on maps that few people think possible to FC. Add to this, the fact that he just does not stop playing and improving, and I feel we have a demon on our hands going into 2021.